Cześć, zapraszam do kolejnego poradnika z gry Medieval Dynasty. Tym razem porozmawiamy o top 10 największych błędów, które popełniają gracze w Medieval Dynasty. Zacznijmy od pierwszego. Pierwszym największym błędem jest po prostu budowanie wioski byle gdzie. Tam, gdzie po prostu stanęliśmy, tam postawimy sobie wioskę. Dlaczego to jest duży błąd? Bo po pierwsze budujesz wioskę, gdzie na przykład nie ma za bardzo lepszych drzew typu klon, gdzie masz 4 drzewa, czy tam świerki, nie świerki, gdzie są 3 drzewa. Budujesz to na przykład blisko Piastowi, bo akurat stwierdziłeś, a wyszedłem z wioski, to tutaj sobie zbuduję. Dodatkowo możesz tak naprawdę zbudować bliżej jakiejś kopalni, więc będziesz miał duży dostęp do miedzi, do surowców, więc to też na początek dużo ci da, więc to jest moim zdaniem jeden z takich największych błędów. Kolejnym błędem, czyli top 2, wydaje mi się, to jest budowanie domów najgorszej jakości i budowanie ich w bardzo dużej ilości. Tym bardziej, że budowanie ich w najgorszej jakości typu z strzechy, jak dobrze pamiętam, tak się to nazywa, czy po prostu ze słomy, patyków. No najgorsze dachy, najgorsze ściany. To jest, wydaje mi się, drugi najbardziej niewybaczalny błąd, bo potem jak będziesz chciał przerabiać te domy albo niszcząc, no to tracisz po prostu czas, surowce. Kolejnym błędem top 3, które zauważyłem, że dużo ludzi popełnia, czyli po prostu budujemy studnię, chatkę myśliwską i wyposażamy tam na samym początku ludzi. Na samym początku ludzie są bardzo potrzebni w jakiś drewutnik, które ci na przykład narąbią bardzo dużo drzewa, albo w szopie rolniczej, gdzie będą ci orać pole, bo tam po pierwsze oni są najbardziej wydajni, więc dawanie ich do chatki myśliwskiej czy do studni jest bez sensu. W ogóle budowanie moim zdaniem myśliwskiej chatki na początku jest bez sensu. Do studni ok, bo musisz mieć zapotrzebowanie na wodę, ale z wody samemu możesz nabrać tyle, że gościu, który tam pracuje, no ci na początku nic nie da. Kolejnym, czwartym błędem, co jest dla mnie bardzo zabawny błąd, to jest po prostu sadzenie ile wlejdzie kapusty i robienie z tego zupy na sprzedaż. Po pierwsze, jeśli robisz zupę na sprzedaż, po pierwsze musisz ją zasadzić, zebrać, zanieść, usmażyć, więc czasu jest bardzo dużo, na to tracisz i dodatkowo zyskujesz w sumie nic, bo masz do jednej zupy masz 2 kapusty, 3 mięsa. Jeśli te 3 mięsa usmażysz, to już masz wartość 25, więc no to jest w ogóle strata czasu jak dla mnie. Zostać sobie pszenicę i chociaż zrobisz mąkę i to jest faktycznie zyskowne i lekkie, więc nie będziesz musiał do miasta 20 razy latać, bo latając z zupą jest po pierwsze ciężka jak cholera i tak samo kapusta też jest dosyć ciężka. Kolejnym piątym błędem, ale też bardzo zauważyłem, że nie wiedzą, to jest tak naprawdę zarządzanie kontrolą potrzeb ludzi, czyli to, co ludzie po prostu zużywają ci w żywności, wodzie i opale. Tak naprawdę jak wejdziesz sobie to zarządzanie w ostatnią ramkę, to masz coś takiego jak zasoby drewna. Oni wtedy pobierają wszystko na opał, jeśli tego nie wyłączysz, tak jak jest u mnie zrobione. Tak samo żywność, no jak przerabiasz sobie na przykład jedzenie, czy tam ktoś ci już przerabia w kuchni jedzenie, no to też wyłącz te surowe rzeczy, albo te rzeczy, z których będziesz faktycznie przerabiać. Najlepiej jest sobie wyłączyć wszystko i po prostu samemu poustawiać to, co robisz, żebyś po prostu nie tracił materiałów na zbędne rzeczy, bo ci po prostu wszystko zeżrą, nawet zgnilizny, jak widać. Kolejnym szóstym błędem, takim dosyć poważnym wydaje mi się, ale też może faktycznie ktoś nie wie, no choć na początku staram się eksplorować grę, to jest tak naprawdę nie kupowanie mikstur na siłę, udźwig czy tam kondycję. Mikstura na siłę daje ci na przykład 50% więcej obrażeń, więc tak naprawdę i do walki, do polowania i tak samo do wydobywania, na przykład nie wiem, rudy czy tam ścinanie drzewa. Tym bardziej, że ona działa przez 480 sekund, to jest bardzo długo. Dużo sobie możesz na przykład pościnać, a potem sobie tylko na przykład pozanosić to wszystko, nie? A te mikstury są tak naprawdę warte grosze, więc jeśli masz już jakiś zastrzyk gotówki, no to warto sobie w to zainwestować. Dużo to też przyspiesza gry, więc to wydaje mi się, że jest duży błąd, że faktycznie ludzie mają kasę i tego nie kupują, nie używają. Jeśli chodzi o błąd siódmy, taki dosyć też poważny, ludzie mają bardzo dużo kasy i na przykład jadą dalej na miedzianych narzędziach, bo takie na przykład mogą wytwarzać. Kup sobie tak naprawdę żelazne kilo w siekierę, bo to są dwa najważniejsze narzędzia. One dają dużo większy damage do ścinania, do wydobywania, więc wtedy z taką miksturą dodatkową siłę, co mówiłem przed chwilą, no to będziesz tak naprawdę na 3 strzały wydobywał rudę. No to zaoszczędzisz mnóstwo czasu, mnóstwo kondycji, bo wydobywanie chociażby rudy zużywa bardzo dużo kondycji, tak samo jak ścinanie. Jeśli chodzi o błąd ósmy, to podejdziemy sobie do budynku. Nie ocieplamy budynków. Dlaczego? Właśnie, to jest największe dla mnie zastanowienie. Jeśli chodzi o chatkę wydobywczą, to wydobywaj sobie dużo wapna, żeby po prostu te chatki ocieplać, bo ocieplanie chatek daje ci tyle, że tak naprawdę twój nastrój, czyli zadowolenie twoich ludzi jest tak ogromnie duże, że wtedy dużo szybciej wydobywają. No a na tym ci zależy, jeśli chodzi ci o rozbudowę. Dziewiąty błąd, ale już taki dużo mniejszy, to jest tak naprawdę zauważyłem, że ludzie mało eksplorują mapy, czyli po prostu gdzieś osiedlają się i po prostu latają do miasta, ewentualnie i do wioski. Jeśli chodzi o eksplorowanie, na tym bardziej na samym początku jest bardzo ważne, bo zdobędziesz dużo jakichś materiałów, dużo kasy,
na przykład, żeby sobie zasiać pole, żeby sobie coś tam pokupować, więc to też jest taki dosyć duży. I został nam ostatni błąd, jeśli chodzi o dziesiątkę. No największym błędem, co zauważyłem, co naprawdę bardzo dużo ludzi robi, to robi tak naprawdę bardzo dużo narzędzi kamiennych, zamiast na przykład miedzianych, jak już masz taką możliwość. Już nawet nie wspomnę, jeśli chodzi już o żelazne. Więc rób jak najwięcej miedzianych narzędzi, bo one są dużo więcej wytrzymalsze niż takie chociażby kamienne. Jeśli masz już te materiały i też nie marnuj kamienia, bo z tego co możesz zbudować lepszy dom, albo zainwestować po prostu w coś. No to co, przebrnęliśmy przez 10 największych błędów, które gdzieś tam ze swojego doświadczenia, z innych doświadczeń zauważyłem. I dlatego zrobiłem o tym filmik. I to też są dosyć dobre porady na początek, też się może komuś przydać. Jeśli filmik Ci się podobał, zostaw lajka. Też opowiedz o swoich jakichś tam najprostszych błędach, może akurat takie zrobiłeś. I zapraszam do innych moich materiałów. Cześć!